Nie ma takiego problemu, który bym sobie nie wymyślił, a potem znalazł na niego smart rozwiązanie. I oto jest rozwiązanie wszystkich moich balkonowych problemów, czyli Eufy-Cam 2C. Pierwsza kamera, którą recenzuję, która jest bateryjna i która ma HomeKit Secure Video natywnie. Zapraszam do recenzji. W swoim życiu zrecenzowałem bardzo dużo kamer zewnętrznych, ale mają one dla mnie dwa główne problemy. Po pierwsze, musisz ciągnąć kable. Jeżeli pamiętasz o tym przy budowie domu czy mieszkania, żeby przebić się i pociągnąć kable, wszystko spoko. Ale jeżeli o tym niekoniecznie pamiętasz i nie chcesz rozwalać połowy elewacji, no to już mamy problem. Więc pierwszy punkt, kamery bezprzewodowe. Drugi punkt, mam wszystko oparte na HomeKit. Mam wszystko oparte na HomeKit Secure Video i szukam kamery z HomeKit Secure Video. I nagle się okazuje, że tak jak mamy kamery wewnętrzne i tego jest pełno, to na kamerach zewnętrznych nagle ktoś stwierdził, nie warto. I po prostu nie ma nic. Do czasu, kiedy nie przyszło Eufy i powiedział, patrzcie, ja mam. Więc Eufy-Cam 2C, budżetowa, tania kamera zewnętrzna. To jest najtańsza kamera zewnętrzna od Eufy z serii drugiej, bo mamy Eufy-Cam 2C, mamy Eufy-Cam 2 oraz mamy Eufy-Cam 2 Pro. Najmniejsza, bo one wszystkie są podłużne, a to stwierdzili, że taką zrobią, pionową, ale spełniająca wszystkie moje oczekiwania i w dzisiejszej recenzji trochę Wam o niej opowiem. Przejdźmy do wyglądu tej kamery, która wygląda dziwnie. No, powiedzmy sobie szczerze, 50% kamery jest podłużna, druga 50% kamery jest okrągła, a Eufy zrobiło taką wysoką kamerę. Stwierdzili, a czemu nie, będzie inaczej. W sumie kamera mi pasuje, bo jakby ściana też jest taka podłużna, nie wiem jak to nazwać, wygląda ok. Jeżeli chodzi o jej wymiary, to chciałem Wam podać je oficjalnie, ale jakoś nigdzie ich nie ma w internecie, więc sobie zmierzę. To nie jest ukryta reklama Obi, niestety Obi nam nie płaci, nikt nam za to nie płaci. Ale mierzę i mam takie 8,5 cm wysokości, na mniej więcej tak 5,5 głęboka, szeroka, a takie niecałe 5 cm. Kamera jest montowana, mamy specjalny zestaw uchwytów do wewnątrz i na zewnątrz w zestawie i ją po prostu dokręcamy. Dokręcamy do tego chwytu, możemy ją łatwo ściągnąć, odkręcając ją po prostu. W zestawie, to odsyłam Was do naszego unboxingu, ale w zestawie znajdziemy również kołki montażowe i wkręcamy to, już teraz nie pamiętam jak to było głębokie, chyba 8. W każdym razie spokojnie u mnie w elewacji, tam jest styropian, więc trochę się obawiałem, czy się utrzyma i czy wszystko będzie ok. Utrzymało się przez ostatnie ponad 2 miesiące stoi i w ostatnich wichurach, które mocno wszystko przewracały, kamerki są stabilne. Więc cały uchwyt, cały ten montaż jest naprawdę stabilny, zaskakująco stabilny. Ona jest lekka. Ta kamera jest stosunkowo lekka, więc pewnie to też pomaga. Dzięki temu, że ona nie jest napakowana dużą ilością metalu, czy tam elektroniki i całość jest stosunkowo lekka, no to ona się dosyć mocno trzyma i wygląda, tak jak widzicie, całkiem fajnie. Ona jest niewielka, więc nie zajmuje bardzo dużo miejsca, więc póki co na moje potrzeby jest idealna. Główne cechy wyróżniające tą kamerę. Zacznijmy od tego, że tak jak Wam wspominałem, jest bateryjna, akumulatorowa. Ładujemy ją za pomocą, tutaj to się ściągało, tak, mikro USB. Trochę mnie boli, że to nie jest USB-C, ale możemy ją podpiąć na przykład właśnie do bramki, z którą ją kupimy, musimy mieć bramkę. Cały zestaw, przy okazji ja tylko wspomnę, że bramka i dwie kamerki niecałe 1000 zł, więc wydaje mi się, że jak najbardziej zacnie, z taką ilością funkcji, jaką posiada. Ładujemy ją. Według producenta 180 dni powinna działać. U mnie pada po około 2 miesiące z hakiem, ale mamy cały czas mocne minusowe temperatury. Ona jest mimo wszystko w śniegu, bo cały czas pada śnieg. Są dosyć ekstremalne warunki, w których ona działa, więc jej się nie dziwię. Podejrzewam, że jak będzie lato, będzie ciepło, to ona będzie działać zdecydowanie dłużej. Co nie zmienia faktu, że to nie jest tak, że co 5 minut muszę biegać i ją doładowywać. Jak ona w tak ciężkich warunkach te ponad 2 miesiące wytrzyma, chyba nawet prawie 3, to jest ok, moim zdaniem. Więc tak, pierwszy element to jest bateryjna, ale wspomnę o czymś jeszcze. Czymś, czego ja osobiście nie mam. Myślę, że jak będę mieć, to zrobię dokrętkę do tego filmu, bo ta kamera ma coś, co ja uwielbiam w takich kamerach zewnętrznych. Ma możliwość dopięcia panelu słonecznego, który będzie zbierał, akumulował energię, czy tam będzie pobierał tę energię i będzie ją ładował.
na cały czas i wtedy nie musimy jej w ogóle ładować. I nie potrzebujemy kompletnie żadnych kabli, możemy ją zamontować gdziekolwiek nam się żywnie podoba i to jest kolejny element, który chcę sobie tutaj dodać, czyli dorzucić panel słoneczny dla tej kamerki Eufy. Poza tym, z takich głównych funkcji, o których wspomina producent, o których trzeba powiedzieć, mamy komunikację dwukierunkową, czyli możemy sobie pogadać przez kamerę. Potem Wam pokażę w samej aplikacji, jak to wygląda. Działa ok, ale to też jest taki element, który oczekuję od tego typu kamer. Mamy dobre widzenie nocne. To będziecie też widzieć na filmach, że jest kolorowo i wszystko widać, co potrzeba. Tu jest cały czas trochę doświetlenia, nie mam takiej kompletnej ciemności. W kompletnej ciemności bodajże tam mamy czerń i biel, ale w takim lekkim świetle, jakie jest u mnie, to cały czas mam dobrej jakości obraz, który nie jest najwyższy, bo mamy tutaj tylko Full HD 1080p, nie mamy 2K, nie mamy 4K, ale to jest najtańszy model z tych trzech, o których Wam wspomniałem, Eufy. Jeżeli kupicie sobie dwójkę albo 2 Pro, to tam już macie wyższą jakość, wyższą rozdzielczość. Tutaj mamy tylko 1080, więc poprawnie. Wystarczające, żeby coś widzieć, ale nie jest to obraz żyleta. Parowanie. Parowanie w tej kamerze jest dziwne. Jest co najmniej dziwne. Pamiętam jedną z kamer, już nie pamiętam jaki to był producent, która hukała. W sensie jak sowa, bo robiła kamera i Twój telefon robił Najdziwniejsze parowanie w życiu. Ja się zastanawiam naprawdę, kto na to wpadł. Jak jest parowanie z kodem QR, dla mnie w porządku. Jakoś, że się łączy po Wi-Fi, jest nadal ok. Ale kto wymyślił hukanie? I Eufy stwierdziło, my nie będziemy robić hukania. My zrobimy takie trochę creepy rozwiązanie dla tego, czyli kamerka wydaje dźwięki takich trochę droidów z lat 70. Albo Matrixa, nie wiem jak to nazwać. Naprawdę takie przerażające dźwięki elektroniczne, metaliczne i baza jej odpowiada. I one się tak dogadują, w ten sposób się parują. Tutaj mamy przycisk synchronizacji. Dla mnie to są dźwięki, które będą wydawane w momencie, gdy roboty przejmą nad nami władzę, to one będą się w ten sposób komunikowały, więc już kamera dogaduje się z bramką. Parowanie jest szybkie, parowanie jest jakby bezproblemowe, oprócz tego, że jeży włos na głowie. Madzia mnie poprosiła, żebym pokazał i przypomniał, jak wyglądało to parowanie, więc przy okazji pokażę Wam. Na sam początek muszę sobie usunąć tą kamerę, żeby ona mi znikła z kąta. Żegnamy się. Uśmieszek. Eufy się żegna. Papa. Jezu, to było głośne papa. No ale okej. I teraz cyk. Dajemy plusik. Pyta się jaką. Znajduję sobie moją Eufy Cam 2C. Jest też 2C Pro. Ja mam 2C po prostu. Muszą kamerki się widzieć metr od siebie, więc muszę się tam przenieść i Wam pokazać. Kamera jest już 1 metr od bazy, więc mogę kliknąć Next. Teraz Madzia kliknie Sync, żeby usłyszeć, że się rozpoczęło parowanie. OK. Next. I zaczynają gadać. I się dogadali. Roboty się dogadały między sobą. I pyta się, gdzie jest. Jak Boga kocham, boję się. Czas teraz zawędrować do aplikacji i pokazać Wam, jak wyglądają kamery w aplikacji. A przy okazji, jako że to jest mój pierwszy sprzęt Eufy, to pokażę Wam również bramkę, która mi się podoba, bo jest taką, nie wiem, futurystyczną, wysoką bramką. Zacznijmy od samej, dobra, przechodzimy do aplikacji, czas zobaczyć, co widzimy. Mam dwie kamerki, pod My Devices widzę, że jakiś przystojniak jest na moim balkonie. To jest ostatni moment, kiedy kamera widziała jakiś ruch pewnego przystojnego człowieka, który tam się znajdował i coś tam gmerał, więc to jest to, co widzimy. Jak kliknę sobie play, cyk, to przystojniak już zniknął, ale widzę to, co widzi moja kamera. Więc tak jak widzicie, jest już noc, a mimo wszystko jakość jest naprawdę dobra. To nie są kamery o dobrej jakości, tak jak Wam wspominałem, w sensie to nie jest ich główny wyznacznik. Ich wyznacznikiem jest raczej cena, a nadal dla mnie to jest wystarczające. Gdy sobie obrócę, gdy sobie przybliżę, to widzę wszystko, co potrzebuję. Więc mamy obraz z pierwszej kamery i mamy obraz z drugiej kamery. Tu już jest trochę mniej światła, ale też mogliście zobaczyć, że było trochę rozjaśnienie. Czyli na początku było ciemno, ale kamera popracowała. No i znowu jakość jest, nie wiem jak dla Was, dla mnie całkowicie wystarczająca.
Słychać też, co tam się dzieje. Na dole mamy, jaka jest aktualnie jakość Wi-Fi, tam pomiędzy 44 a 154 kB na sekundę. To jest blisko routera, więc raczej nic lepszego nie będziemy mogli dostać. Mogę sobie zaświecić, proszę. Mogę sobie zaświecić światełko. Jakoś wybitnie go nie widać na tym filmie, ale możecie zobaczyć obramowanie. O, proszę, teraz chyba lepiej to widać, nie? Co jestem w stanie jeszcze zobaczyć na dole? Mam kamerę, więc mogę sobie włączyć tutaj stricte nagrywanie tego konkretnego momentu, który by mnie interesował. Proszę, zapisano od razu w albumie telefonu. Mogę sobie zrobić zrzut ekranu, mogę sobie pogadać, gdy będę przytrzymywał. No, witam serdecznie wszystkich moich oglądających. No, słychać było, bo jesteśmy blisko kamery, więc mogliście częściowo usłyszeć, że ten głośnik dobrze działa. W jedną i w drugą stronę. Mikrofon i głośnik. No, możemy też wyłączyć całkowicie dźwięk, jeżeli chcemy. Poza tym mam tutaj taki przycisk, który jest związany z tak zwanym logo i trademarkiem. Możemy mieć to na naszej kamerze, o ile nie jest to powiązane z HomeKitem. Gdy jest powiązane, to nie możemy tego zrobić. Więc taki ból, czy serio ból, to w moim przypadku nie, jakoś wybitnie mi tego nie brakuje. I mogę sobie wejść w dalszą część ustawień. Mamy możliwość spojrzenia na eventy. Nic dzisiaj się nie działo, ale wczoraj był przystojniak i możecie zobaczyć, gdy kamera wychwyciła, że coś tam gmerał mi na balkonie. No, musiałem się pozbyć światełek po prostu, no i tam trochę czasu spędziłem, dlatego jest tak dużo, dlatego mamy tak dużo wychwyceń motion. Gdy ja sobie wrócę do tych pozostałych ustawień, mamy możliwość ustawienia trybu nocnego. Ja mam Black and White Night Vision ustawiony. Można mieć też Spotlight, gdzie on sobie będzie doświetlał tym światełkiem. Mamy przycisk, którego nie chcę kliknąć, bo ostatnio kliknąłem i był bardzo głośny, czyli alarm, więc wtedy powiedzmy, że ciężko jest testować te sprzęty z sąsiadami obok, ale mamy głośne alarmy. Mamy też ustawienia. Możecie zobaczyć, że kamera już tak ledwo, jeżeli chodzi o samą baterię, więc muszę ją sobie podładować. Od zera do bohatera, czyli całkowite zejście do takiego poziomu baterii, no spokojnie ponad 2 miesiące na baterii Wam wytrzyma. Ale też pamiętajcie o tym, że jest pieruńsko zimno i jest śnieg i to nie pomaga baterii, więc ja podejrzewam, że w trakcie lata to zdecydowanie dużo dłużej wytrzyma niż teraz, te powiedzmy 2 z hakiem miesiąca. No mamy ustawienia dotyczące motion detection, czyli ustawiania czujniki ruchu. Mamy Power Manager, czyli ja to mam ustawione pod, też ważne, pod jakość nagrywania. Mógłbym kliknąć sobie Optimal Battery Life i wtedy ona będzie dłużej żyła, mniej tych akcji związanych z motion będzie się wychwytywało, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby kamera dobrze nagrywała. No i mamy już takie bardziej szczegółowe ustawienia, video settings, audio settings, notyfikacje. No dużo tego jest. Dużo tego jest tutaj, czy ma być LED. Więc wszystko, co potrzebujemy z nowoczesnych kamer, Eufy Cam 2C posiada. A ja sobie jeszcze przejdę do bramki. Do bramki, o której Wam wspominałem. Więc mamy bramkę, ona pokazuje, z jakimi kamerami jest podłączona. Jedna, która ma jeszcze w miarę się trzyma, jeżeli chodzi o ładowanie. Jedna, która już trochę słabo. Ja jedną to ładowywałem, drugą nie, więc to jest związane z tym tematem. Z tym to jest powiązane. Jeżeli chodzi mamy 15 GB dostępności na nagrania. Ja mam 2,38, ale też mam odpalone HomeKit Secure Video. Do niego jeszcze dojdziemy. Mamy też ustawienia te audio settings, które są związane z samą bramką, czyli ona może być też alarmem, może wyć, gdy zostanie coś naruszone. Mamy informację o notyfikacji, czyli co wyzwala notyfikację u nas. Mamy takie ogólne, czyli jak sobie chcemy nazwać, jak jest podłączona, czy jest podpięta do HomeKit. No i tak naprawdę tyle, bo bramka jakoś nie jest super skomplikowana. Co jeszcze widzimy w samej aplikacji? Mamy eventy. Więc wtedy mamy szybszy dostęp do tych wszystkich eventów, które widzieliście i ten taki hopek, to znaczy, że on rozpoznał, że to jest człowiek, human, albo motion, widzi, że coś się poruszyło i nie do końca wie co. Ale human może sobie zobaczyć i możemy wtedy widzieć
że schowałem się do domu. I jeszcze opcja Security, której powiem szczerze nie używam, bo mam wszystko spięte w HomeKicie, ale mogę też sobie ustawić pewne funkcje związane z tym, czy jestem w domu, czy mnie nie ma i wtedy kamera będzie albo, że tak powiem, bardziej czujna i będzie każdy ruch, na przykład o każdym ruchu mnie informowała, albo niekoniecznie, bo jestem w domu i nie potrzebuję wiedzieć, że Madzia się krząta na balkonie. Tu są takie podstawowe informacje. Tak naprawdę to wszystko. Integracja z HomeKit. Kamera ma HomeKit Secure Video, więc mamy najlepszą możliwą integrację z HomeKit i pokazywanie Wam tej kamery w tej aplikacji, czyli aplikacji Dom, jest czystą przyjemnością. Na sam początek, co mi się pokazuje? Niski poziom balkony, czyli widzę, że ta kamera, którą mogliście zobaczyć na filmiku z aplikacji, że miała niską baterię, HomeKit mnie również o tym informuje i daje sygnał, że warto byłoby ją podładować. Gdy zjadę sobie na dół, to mam obie kamery. Mam Balcony One oraz Balcony 2. Ponownie to się odświeża co jakiś czas. Tutaj akurat mamy ostatni raz 5 godzin temu, ale gdy sobie kliknę, to już będę miał na żywo. Mam już na żywo podgląd, co widzimy, bo może niekoniecznie widzieliście jakieś nasze inne filmy, które pokazują HomeKit Secure Video. Mogę sobie sprawdzić w czasie, co się działo. Tutaj ponownie jestem ja. Wyciszę się, bo akurat przestawiam coś, ale pokazuje, że wychwyciło człowieka. Uwaga, uwaga, oto człowiek. Mogę sobie sprawdzać per dni, co się działo przez cały ostatni tydzień. Gdy wejdę sobie do ustawień samej kamery, to mam poziom baterii 6%, niedużo. Gdzie jest przyczepiona, do jakich automatyzacji się podpina. Mam również opcję nagrywania twarzy. Przepraszam, opcję nagrywania. Tutaj mamy ustawione strumieniu i pozwól na nagrywanie. To jest ważne z perspektywy HomeKit Secure Video. No i to, kiedy ma nagrywać, kiedy ma wychwycić, że coś się dzieje. Ja mam określony ruch i wszystkie opcje, czyli czy to jest osoba, zwierzę, pojazd czy przesyłka. No i też, żeby nagrywał dźwięk. Mam również rozpoznawanie twarzy, czyli widzę, kto się w moim domu pojawiał. Nie kliknę tego, żebyście niekoniecznie widzieli, jakie osoby są u mnie w domu, ale działa to bardzo fajnie. Każda osoba, którą zobaczy kamera, ona wycina twarz i mówi nam, kto to jest. I gdy ją zaczniemy, gdy dopasujemy tą twarz, to ona potem sama zaczyna się domyślać. Czasami zdarza się, że na przykład pomyli i parę zdjęć Madzi stwierdzi, że to jest Soshi, ale niemniej jednak w dużej części przypadków to naprawdę fajnie działa. Strefy aktywności, bo mnie interesuje mój balkon. Tak jak widzicie, tutaj mam też spojrzenie na kawałek ulicy. Nie chcę, żeby ta kamera nagrywała te osoby, które się tam znajdują. I tak ta jakość nie pozwala, żeby rozpoznać, jaka to jest konkretnie osoba, ale nie chcę w dużej mierze dostawać powiadomień, że na przykład przejechał samochód, więc u mnie strefą aktywności jest wyłącznie mój balkon i to jest to, co mnie interesuje. Poza tym mamy również oświetlenie nocne, a mostkiem jest Eufy. I to chyba takie podstawowe informacje. Dzięki HomeKit Secure Video wszystkie nagrania są przechowywane w chmurze iCloud przez 7 dni. A dzięki temu, że już Apple ściągnął swoje ograniczenie, mam teraz iClouda 2 tera i też mam Apple One, więc mogę mieć, było kiedyś 5 kamer, teraz chyba po prostu nie mam za bardzo ograniczenia. No sam posiadam kamer, teraz chyba 3, 4, chyba 5. Jakoś tak. Każda jest spięta w HomeKit Secure Video. Kamera idealna pod Apple'a. O nie! Widzę, że ktoś jest na moim balkonie. Jest to nieproszony gość. Muszę go przegonić alarmem. Czy chcę uruchomić mój alarm? Tak! Uciekaj! Uciekaj stąd. Słyszycie? Głośno. A mogę jeszcze ustawić, żeby moja baza też była. Dobra, już. Sąsiedzi mnie nie będą lubić, ale pokazałem Wam, że alarm działa. Oto moje 2 ślicznotki, które rozwiązały mój problem braku kamery na balkonie, a jak wiadomo, to jest gigantyczny problem, dlatego, że chcę mieć po prostu kamerę wszędzie, gdzie się da. No taka potrzeba. Dziwna, bo dziwna, ale jest. Eufy Cam 2C jest kamerą dla mnie w zupełności wystarczającą. Cena jest spoko, bo tak jak Wam wspominałem, około 1000 zł. Możecie ją znaleźć w wielu sklepach, na Inteligentny Dom CO, w RTV Euro AGD. Kilka linków znajdziecie w filmach oraz na naszym portalu SmartMe. Mamy HomeKit Secure Video pełny, pięknie działający. Żadnych problemów z stabilnością. Od kiedy je zamontowałem, naprawdę działają genialnie. Musimy je odświeżyć, żeby zobaczyć live,
ale to jest 2 sekundy, tak jak mogliście zobaczyć, więc naprawdę krótko. Są bateryjne. Chcę jeszcze do nich dołożyć te panele słoneczne, o których Wam wspominałem, ale one trochę kosztują, więc jeszcze muszę podyskutować tutaj u mnie wewnętrznie w domu, że koniecznie musimy mieć panele słoneczne do kamer zewnętrznych. Rozumiecie, to nie są łatwe rozmowy, tak? To muszą być pewne ustępstwa, musi być coś za coś, ja muszę ileś razy obiad zrobić, żeby móc mieć taki grunt do tego, ale możecie się domyśleć, jeżeli oglądacie te filmy, to panele słoneczne do kamer zewnętrznych na moim balkonie są kluczowe w moim życiu. Ja Eufy super lubię. Myślę, że chętnie bym spróbował 2 Pro albo coś takiego też większego, żeby mieć lepszą rozdzielczość, też z HomeKit Secure Video, ale jeszcze nie miałem, więc te są w zupełności wystarczające, na stałe zamontowane i Eufy zrobiło kawał świetnej roboty. Oprócz tego, że gdy się parują, to tak jak wspominałem, trochę się boję i zastanawiam się, kiedy. To jest prawdziwy IoT. IoT jest wtedy, kiedy maszyny się ze sobą dogadają bez potrzeby człowieka. One ze sobą gadają bez potrzeby człowieka. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Co potrzeba, powiedziałem. O czym nie powiedziałem, no to przepraszam i serdecznie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Jest już nas ponad 3000, fajnie byłoby mieć ponad 3 miliony. Może Ty będziesz właśnie tym milionowym użytkownikiem, jeżeli oglądasz ten film gdzieś w przyszłości, bo myślę, że trochę czasu jeszcze minie, trochę wody upłynie, zanim tam będę. No i lajkujcie nasze filmy, wpadajcie na smartme.pl, wpadajcie na naszego Face'a i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Do zobaczenia.